Czekajcie, bo ja już się zgubiłam. Moment. Przerwa. I do przodu. I do przodu. I nic się nie stało. Ha! No widzicie, czyli źle wam powiedziałam na początku. Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo i w końcu doczekaliście się tego filmu, który wam obiecałam już ponad miesiąc temu. Naprawdę przepraszam was, że to tak długo trwało, ale no niestety tak się złożyło, że musiałam poprzekładać nagrywki do tego filmu, ale już jestem. I dzisiaj zajmiemy się, jak już to widzicie w tytule, Punch Needle. Ten przyrząd, który widzieliście w poprzednich odcinkach, to jest właśnie taka nasadka z igłą do Punch Needle, czyli uderzania, dźgania igłą. Czyli w zasadzie coś podobnego do filcowania, ale jakże inne. Do tego haftowania, bo to jest taki rodzaj haftu, będzie potrzebna taka igła. Kupiłam sobie zestaw. Są, powiem wam, takie całe zestawy dla początkujących, ale stwierdziłam, żeby było taniej, patrzyłam się też po recenzjach, jakie ludzie piszą i z czego są zadowoleni. Po prostu kupiłam sobie płótno do Punch Needle, bo są różne, bo są do haftu takiego zwykłego ręcznego, a do Punch Needle jest potrzebne płótno takie z takimi większymi dziurkami. To i tak nie jest rewelacyjne, bo powinno być jeszcze lepsze z tego co widziałam u twórców, ale wiecie, jestem takim totalnym początkującym, chcę tylko zobaczyć, czy w ogóle to mnie interesuje, czy to mnie jara, czy nie. I kupiłam sobie płótno. Miałam ten tamborek z wcześniejszych moich prób sfilcowania, więc nie było mi potrzebne, żeby kupić, więc sobie użyłam swojego starego. Okleiłam tutaj brzegi, jak już wsadziłam sobie to płótno. I tu możecie zobaczyć już moje próby na jednej nitce, bo chciałam zobaczyć. Jeszcze były inne, ale wyrwałam, żeby po prostu nie spoilerować. Także macie tylko próbkę tutaj z innej igły. Ale wam pokażę, jak w ogóle to zrobić, jak w ogóle dojść do tego. I w ogóle co było moim zamiarem, jaki był mój pomysł w ogóle, żeby to robić. W internecie, na Instagramie spotkałam taką dziewczynę. Teraz już nie pamiętam, jak się nazywa ten profil, ale chyba ona jest z Anglii. I nie można tych zestawów jej, ona ma swoje zestawy kupić, a ona używa cienkich nitek i robi takie realistyczne, bo wiecie, ja lubię realistyczne rzeczy wszystkie. Także bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, żeby uzyskać właśnie realistyczny wygląd, to ona używała takich cieniutkich dosłownie igieł, bo wszyscy zaczynają od grubych, żeby używać takich włóczek. Ja wam pokażę na przykład jakich, i to jest najbardziej polecane, ponieważ no nikomu się nie chce z tym męczyć, każdy chce od razu efekt, także taka grubość włóczka to jest chyba na szydełko około 8, nawet 9 i druty takie same. To jest naprawdę gruba włóczka, więc może jeszcze wam pokażę, zobaczymy tutaj z boku, jak to wygląda z takiej grubej włóczki, ale na razie zajmiemy się no taką przykładową, cieńszą igłą. Zaraz sobie weźmiemy, gdzie tu dam. Oczywiście, o, już tutaj mi się zagubiło. I na razie zrobiłam testy, zrobić taką trawkę. I zobaczcie, co ja mam. Mam jeszcze taką fantazyjną włóczkę. O, tu się jeszcze wtopiła ta włóczka. Mam taką fantazyjną włóczkę i tak sobie pomyślałam, że jak wychodzi taka trawka, to czy można na przykład zrobić, sobie zaraz przetestujemy, czy wyjdzie na przykład takie futerko. A wiecie, do czego można sobie użyć takie futerko, bo ogólnie to Punch Needle, ten haft jest używany do tego, żeby sobie robić makatki różnego rodzaju, a ja wpadam na taki pomysł, może wam się do czegoś to przyda,
żeby na przykład, o, dywaniki można sobie robić, o, dywaniki na podłogę, to się robi właśnie taką grubą włóczką, co pokazywałam Wam przed chwilą, ale wpadłam na to, żeby używać takich fantazyjnych, żeby robić sierść zwierząt. Wam potrzebny jest na przykład do czegoś tam, żeby mieć jakiś kawałek, a bardzo drogie są takie materiały, futerko podobne i tak dalej, a już szybciej zdobędziemy taką fantazyjną włóczkę niż takie futerko, jakie chcemy. Także można się pobawić, tworzyć sobie samemu jakieś takie kwadraciki takich futerek, nie? Więc zobaczymy, czy w ogóle mi to dzisiaj wyjdzie. Sobie przetestujemy, bo najbardziej mnie to interesuje. Jak zrobić sierść za pomocą takiej fantazyjnej włóczki. Bo już, że wyjdzie taka trawka, no to już wiemy. Dobra, no to czekajcie, sprawdzimy sobie, czy grubość będzie odpowiednia do tej dziurki, bo tu jest taka dziurka, widzicie? I to musi przejść przez to. I tak sobie myślę, że chyba jednak, bo to musi mieć luz, z tego co wyczytałam. Więc wezmę sobie grubszą igłę. Tylko się zastanawiam, jaka będzie dobra, bo następną grubą mam taką. No to będzie chyba już przegięcie. Czy to nie będzie za grube? Się patrzę jeszcze na inne, jakie mam. No ale czekajcie. Jeszcze zobaczę sobie na tą. To jest do przewlekania. Taki drucik. Ale zobaczymy sobie tą igłę. Nie no, ta jest grubsza ewidentnie, ta co jest wsadzona, więc może nie trzeba będzie zmieniać. Nie zmienię na razie, zobaczymy. Najwyżej mi nie wyjdzie, bo to myślę, że już będzie za gruba igła. Więc dobrze, wsadzimy sobie tutaj. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tu sobie rozkręcamy. O. I tak ta igła wygląda. O. Tu jest taka nasadka. Też nawet nie wiem, czemu ona nie wyszła. O, wychodzi. Czyli tu mamy taką nasadkę. I też możemy regulować pewnie odległość poprzez ten gwint. Widzicie? Jak chcemy na przykład mieć małą tą dziurkę, tą pętelkę, bo to chodzi, tą pętelkę też reguluje się poprzez długość tej igły. Im dłuższa ta igła, ta pętelka będzie z drugiej strony o tyle, taka będzie pętelka. Wiecie, o co chodzi mi? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli robimy tak. Taką gdzieś. O. Ciężko się to reguluje. Dobre są te takie... O, to już za małe. Za mała pętelka, więc teraz sobie przykręcę. Bo są te nasadki takie automatyczne, że tu się po prostu tak jak w długopisie reguluje. Mi się zdaje, że tamte są lepsze. No na pewno są lepsze dla początkujących, ale ja sobie lubię utrudniać życie, więc o, to będzie pętelka takiej długości. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, teraz trzeba nawlec. Czyli, czekajcie, bo ja już się zgubiłam. Moment, przerwa. Dobra, już wiem, o co chodzi. Trzeba wsadzić sobie ten drucik. Już dawno tego nie robiłam. Robiłam miesiąc temu ten test. Wsadzamy go do tej igły i zobaczycie, że z drugiej strony nam wyszedł ten drucik. I teraz bierzemy sobie naszą nitkę, jaką chcemy użyć. I teraz tutaj wsadzamy, żeby nawlec tą igłę. Oczywiście to jest tak cienkie, żeby utrudnić życie jeszcze bardziej człowiekowi. Więc wsadzam to tak. O. Tak, tylko żeby pociągnęło to do góry. No i ciągniemy. O, i mamy. I teraz, jak się pewnie domyślacie, trzeba też zrobić, żeby przez tą dziurkę przeszła ta nitka. Więc ściągamy tu. Znowu wsadzamy z tej strony. I analogicznie też przewlekamy przez tą dziurkę.
Można sobie pomóc bez tego, ale lepiej jest z tym drucikiem. No i przewlekamy. No i mamy. Mamy już przewleczone. Tu zostawimy, żeby było luźno. Zrobimy sobie tu porządek. No i dobrze, zrobiliśmy sobie porządek. Ja sobie narysuję tutaj jakiś kawałek, po którym będę się poruszać, czyli też zrobimy taki prostokąt. Może coś takiego. O. I zaczynamy. Najpierw trzeba, może nie aż tak bardzo, tyleż niepotrzebne tej igły, czy nitki. No i teraz zobaczymy, czy nie będzie przeszkadzać, te włoski nie będą przeszkadzać, bo czuję, że to ciągnie, ale no zobaczymy. Wbijamy pierwszy ruch i do samego końca musi wejść. I widzicie? Pętelka będzie takiej długości. Bierzemy sobie tą całą nitkę, którą przyciągnęliśmy i niech będzie z tej strony. Wyciągamy i słyszałam, właśnie przed chwilą zobaczyłam sobie na filmiku, jak ma to być, czyli ta dziurka musi być skierowana, czy nie dziurka, tylko że igła musi być skierowana w stronę nitki, czyli nie tak, nie przekręcamy tego w tą stronę, tylko tak. No i lecimy sobie znowu gdzieś o pół centymetra i znowu poszło z tej strony, widzicie, i do góry i znowu idziemy do przodu i 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 nic się nie stało. Ha! Ja wiem dlaczego. Widzicie? Bo jednak ta igła chyba jest no, zmieniamy igłę. Zapycha się, widzicie, jednak trzeba będzie tą większą zrobić. Zapycha się tymi włoskami. Dobra, to zmieniam na tą grubszą i zaraz się spotkamy. Widzicie, przynajmniej teraz się wydzielicie na moim przykładzie, że jednak za cienka, no za cienka ta igła. Zmieniam igłę na tą grubszą. Jesteśmy z powrotem. Wymieniłam na tą grubszą igłę. Więc zobaczymy. Znowu zaczynamy od tej dziury. Tak jak zaczęłam. Wyciągnę sobie tą nitkę. Może nie tak bardzo, ale pociągnę jeszcze bardziej do siebie. Dobra, tyle nie potrzeba. I jedziemy dalej. I w bok. Czekajcie, żebyście coś widzieli. W bok. Wyszła. Wyszła. Idziemy do góry i w bok. Do góry i w bok. Tu muszę jeszcze tylko trochę poluzować, żeby nie ciągnęło mi. Bo jak będzie ciągnąć i będzie napięta, a ta nitka z tej strony nie może być napięta. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Łe, to samo się robi. Czyli ta fantazyjna jest do kitu. Łe, nie zostaje w tym. Czyli nic z tego. Nic z tego. Bo te włoski ciągną się. Albo musiałoby być płótno bardziej ścisłe, bo tu się takie oczka robią. Jednak nic z tego. Dobra, no to żeby nie zawracać wam głowy, zmienię na czerwoną na tą i pokażę, jak wygląda na zwykłej takiej. Czyli na razie projekt włoski upadł. Dobra, wymieniłam na taką zwykłą gładką, ale też coś tak idzie dziwnie. Więc mam nadzieję, że też coś się nie stanie. A, bo tam są te włoski w środku. Jeszcze w tej igle. Przeciągniemy w tą i w tą. To się wyciągną te włoski. Zrobimy jeszcze inaczej. Że może ten jeden sznurek zostawię z tej strony. Zobaczymy jeszcze. Najpierw zrobimy z tym sznurkiem, że tak jak tam było na tym filmiku. Czyli tak. Wyciągam tą nitkę. Tu sobie będzie. Najlepiej ją sobie przytrzymam jeszcze na samym początku, żeby nic nie wyszła. No i jedziemy do przodu. Tak. Tak.
Tak, o, widzicie, to wychodzi. O. A, czyli pętelka nie jest taka duża, jak mi się wydawało. Po prostu to tyle zajmuje. No widzicie, czyli źle wam powiedziałam na początku. Bo mi się wydawało, że analogicznie, że jeżeli tu tak przeciągam i idzie w dół, to faktycznie zobaczcie, ile to jeszcze jest, ile to nitki zabiera. A jeszcze jak pójdzie nitka do przodu, o tu, to się skraca. Więc powinnam jeszcze igłę wydłużyć. Czekajcie, zrobimy od początku. Spróbujemy to, bo tak się da spróć. Tylko zobaczcie już, jakie dziury się robią. Naprawimy to. Ale eksperymenty. Widzicie, same się można nauczyć na moim błędzie. Czekajcie, jak to było. Aha, miałam wydłużyć to. Kurczę, człowiek już nie myśli, co robi. Chyba wydłużamy tą igłę. Czyli im dłużej, tym lepiej. O! Teraz będzie taka długa igła i teraz zobaczymy. O, jak daleko poszło do przodu. Czekajcie, wyciągnę. Przytrzymam sobie tutaj i jadę do przodu. O. Ale, Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Może właśnie na odwrót powinno się trzymać tą igłę. No patrzcie, to nie była moja wina. To trzeba robić chyba na odwrót, że właśnie w drugą stronę tą nitkę trzymać. To na tym filmiku było źle. Zaraz sama dojdę do tego, jak to ma być. To będzie filmik, jak nie robić. Idziemy inaczej, tak? Zostawię tą nitkę. I w drugą stronę będę trzymać tą nitkę. To też mi wychodzi. O, ale za to wychodzą pętelki. Czekajcie, spróbujemy. Już wiem, o co chodzi. Dobrze było, czyli dobrze myślałam na samym początku, że to ma być jednak w drugą stronę. A nie tak jak na tym filmie było pokazywane. Wbijamy tak. Tu sobie przytrzymam na wszelki wypadek i idę do przodu. I idę do przodu. I patrzcie, są pętelki, tylko tu mi wylazło już, przez to, że już 300 razy przechodziłam. Teraz sobie nawet wbiłam w tym samym. O. Widzicie, tam gdzie już nie robiłam wcześniej, jest lepiej. Patrzcie, wychodzą te pętelki. Ale i tak coś nachachmęciłam. Tu skręcam. Na pewno narobiłam tyle błędów, że szok. Ale poczekajcie. Trzeba tu jakoś tu wykręcić w tą stronę. I jedziemy. Tak bardziej ściśle. Jestem pewna, że to jest zależne od tego płótna. Że ono jednak nie może być takie rzadkie. Że to musi być bardziej ścisłe i to wtedy to trzyma się wszystko kupy. O, widzicie, wylazło mi. No, ale z tej strony są te pętelki. Tu muszę spróć. Czyli muszę się wrócić. O, mniej więcej tak. O, i teraz. Wychodzą. I jedziemy. Ale chyba jestem bardziej niż pewna, że to zależy chyba od tej kanwy. No i znowu wylazło. Teraz się wkurzę. Powyciągam sobie.
Tu tak ładnie mi wyszło, ale na tych grubych i nitkach to nie bardzo. Help, jak ktoś robił, to niech mi pomoże. Czekajcie. Idę obejrzeć sobie inny filmik jeszcze i zobaczymy, czy to się da jakoś jeszcze inaczej zrobić. Dobra, już wiem. Ani tak się nie trzyma, tylko odwraca się w tą stronę i tym ścięciem do góry. I dlatego mi nie wychodziło. I teraz jedziemy dalej. Tak. I tak. I tak. O, patrzcie, jak teraz idzie elegancko. Ja tak się męczyłam. To tamten filmik był źle pokazany. Instruktażowy. Jak ktoś będzie wam pokazywał na tym filmiku tak, to nie. Ani tak, też nie. Musi być z tym zrębkiem i blisko siebie. I jedziemy dalej. I musi być blisko siebie te dziurki. I patrzcie, to jest elegancko, jak jest gęsto. Nie, no po prostu hit. No i obkręcamy. To będzie film instruktażowy, jak nie robić. Punch needle. No i patrzcie, jak elegancko idzie w tą stronę. Klękajcie narody, ale tu mi coś wyszło już z poprzedniego razu, ale dobra, przypomnijmy to. Idziemy jeszcze tu. Dźgamy sobie. O. I dojechaliśmy. Może jeszcze raz. Jestem z tej strony. Jestem z tej strony i może jeszcze raz dźgnę. Nie, zostawię tu. Wyciągniemy, przytniemy igłę, nitkę. Przytniemy z tej strony. I teraz tak, byście chcieli tą trawkę mieć z tej strony, bo to zależy tak, czy chcecie mieć tą stronę, czy chcecie mieć tą stronę, bo tu można sobie robić na płasko jakiś wzorek, taki jak tutaj mam, albo można sobie robić taką trawkę. I teraz, jak chcielibyście sobie zrobić taką trawkę, żeby ona wam nie wyleciała, o co mi chodzi z trawką, to że sobie tutaj poprzycinać to i będziecie mieli takie włoski. Ale mam tępe nożyczki. I no super się przygotowałam, naprawdę. O, weźmiemy sobie te nożyczki. O, to lepiej, no. Zobaczcie, teraz będzie super efekt takiej właśnie trawy. Pewnie się zastanawiacie, przecież z drugiej strony wyleci to. No i macie rację. Dlatego trzeba by było, zrobimy tak, jeszcze rozcinamy te pętelki. O. Jeszcze bardziej. O. Patrzcie, mamy taką trawkę. Nawet sobie przytniemy ją równo. I macie chodnik. Możecie sobie właśnie zrobić chodniczek. Jakiś na przykład. Mnie to najbardziej podobało się właśnie. Właśnie. Jak zwykle. I tą stronę trzeba było czymś zakleić. Jakimś klejem. Najlepiej. Bo to nadal jest po prostu ruchomy. Jak ja to szarpnę, to zaraz zniknie to z drugiej strony, nie? Zaraz wam pokażę zresztą. No, ale tu zaklejamy i wtedy to wam się nie ruszy. Macie sobie taką trawkę. Już nie będę przedłużać, bo ten film trwa i trwa, ale zobaczcie na moich błędach, jak to wyszło. I można mieć właśnie trawkę cieńszą, grubszą, jak tutaj. Lub jakiś wzór zrobić sobie w ogóle. No jak na razie tylko wam pokazałam, żeby to nie trwało w nieskończoność, że w ogóle takie coś można sobie zrobić. O, jeszcze sobie tutaj przytnę. O, tą trawkę. I taka trawa. Super, co? Całkiem fajna ta technika jest. Oczywiście nic nie zastąpi mi filcowania, które kocham na życie, ale sobie na przykład robić takie chodniczki czy makatki, to rewelacja moim zdaniem. Co o tym sądzicie? A koszt tego płótna to było dosłownie parę złotych. Nie wiem, 10 złotych taki
Ten skrawek to może z 2 zł czy 3 byście zapłacili. A to wszystko na AliExpressie. No, także super sprawa. No i tu zakleić. A teraz wam pokażę, co się stanie, jak szarpniecie i nie zabezpieczycie tego. O. Tak to się właśnie stanie. O, widzicie? O, bo można to wyszarpać. Po prostu. I nie ma trawki. Także tak. To by było na tyle w tym filmiku. Żeby was nie zanudzać. To były moje eksperymenty z Punch Needle. I już teraz widzieliście, że nie uczyłam się przed. Uczyłam się miesiąc temu, ale już zdążyłam zapomnieć. Całkiem fajna sprawa. Można różne włóczki, no i jak widzieliście na załączonym obrazku, raczej z tej trawki nic nie będzie. Bo te włoski się plączą między sobą i ciągną i dlatego to wychodzi. Chyba, żeby jeszcze spróbować właśnie na grubszej tej kanwie, czyli takiej bardziej gęstej, żeby ona trzymała to i grubszej igle. Ale nie mam tej kanwy takiej bardziej gęściejszej. Może by wyszło na tym. Muszę sobie kupić taką gęściejszą i spróbować. No to nic, uciekam. Życzę wam cudownego tygodnia. My zobaczymy się w kolejnym fascynującym wideo. Pewnie w tym tygodniu wskoczy filmik, albo w następnym, tego wam nie obiecuję, bo teraz będą lecieć znowu filmy takie zwykłe z fiksowania. Napiszcie mi, co was interesuje, jakie są wasze eksperymenty z Punch Needle, jeżeli to robiliście, lub polecacie mi jeszcze jakieś inne techniki, co można by było popróbować. Ale to myślę, że całkiem niezła zabawa i dla dzieciaków też. Tu przynajmniej się nie ukujecie, jak w fiksowaniu. Więc jak macie dzieci, to super sprawa. O, matko. Uciekam teraz, naprawdę. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa! A jeszcze dziękuję wszystkim, którzy czekali na moje filmy i oglądali wszystkie filmy z moimi figurkami. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze i pozdrawiam was serdecznie. Życzę jeszcze raz, jeżeli nie życzyłam, cudownego tygodnia.